Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego szydełkowania. Dziś pokażę, jak zrobić taki piękny dzwoneczek. Osoby, które ze mną szydełkują od początku, dobrze wiedzą, że podobny wzór już robiliśmy. Jest to mój wzór, który wymyśliłam kilka lat temu. Oczywiście był to prosty dzwoneczek. Teraz go troszeczkę zmodyfikowałam, a mianowicie dodałam mu tą górną falbankę. Tak wygląda. Dodałam mu również serduszko. Taką perełkę. Oczywiście można sobie tutaj użyć na przykład styropianowej kulki i obrobić, tak jak główkę do aniołka. I w ten sam sposób zamontować. Zobaczcie. Ślicznie się prezentuje. Do wykonania tego dzwoneczka użyjemy szydełka 1,5 mm, kordonka Malwa Tek 180 albo innego, jaki tam lubicie. Użyjemy również takiej styropianowej formy. Widzicie, ja do usztywniania zakładam taką folię. Muszę odstawić, bo się nie mieszczę. O. Ta forma ma, zobaczcie, około 9 cm. Oczywiście będę potrzebować też perełkę. Perełka ma około 1,5 cm. Może być biała, może być różowa. Ja akurat miałam takie turkusowe, zostały mi, kiedy robiłam jakąś tam chustę. Dlatego wykorzystam właśnie te perełki do naszego dzwoneczka. Jeżeli Wam się podoba, to zapraszam. Na końcu filmiku pokażę jeszcze, w jaki sposób upinam ten dzwonek, aby po prostu nam się tak ładnie te falbanki ułożyły. Tutaj, jak widzicie, do zawieszania używam takiej zawieszki typowej, jakiej używa się do zwykłych szklanych bombek. Tu mam zawiązane tą kuleczkę, to też później pokażę, jak to będziemy wszystko robić. Nie wyrażam również zgody na kopiowanie moich filmów, ich rozrysowywanie oraz nagrywanie innych filmików na podstawie moich wzorów. Robimy pętelkę na szydełku i 8 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym. Teraz zrobimy 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Nawijam nitkę, wkuwam się pod spód, robię drugi słupek. I dalej. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. Dziewiąty. 10. 11. 12. 13. 14.
15. Moment. 16. 17. 18 słupek. Mamy tutaj 18 słupków. Zamykamy okrążenie, wkuwając się w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. Robimy oczko ścisłe. Tak to wygląda. Następny rząd. 3 oczka łańcuszka na słupek. Nawijam nitkę. Wkuwam się w to samo miejsce. Robię drugi słupek. Nawijam nitkę. Wkuwam się w następne oczko. I w tym oczku znów zrobimy 2 słupki. Pierwszy i drugi w tym samym miejscu. W następnym oczku 2 słupki. W następnym oczku 2 słupki. W następnym oczku 2 słupki. Tak to wygląda. 2 słupki w jednym oczku. Przeróbcie w ten sposób całe okrążenie. Już przerobiłam. Zamykamy okrążenie, wkuwając się tutaj w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. Oczko ścisłe. Następny rząd to 3 oczka łańcuszka na słupek i 2 oczka na poprzeczkę. Nawijam nitkę. Omijam jedno oczko, wkuwam się w następne. Robię słupek i 2 oczka na poprzeczkę. Nawijam nitkę, omijam jedno oczko, wkuwam się w następne. Robię słupek i 2 oczka łańcuszka. I znów omijam jedno oczko, wkuwam się w następne. Robię słupek, 2 oczka łańcuszka. Omijam jedno, wkuwam się w następne. Robię słupek i 2 oczka łańcuszka. Przeróbcie tak do końca okrążenia. Już przerobiłam. Mam tutaj 2 oczka łańcuszka. Zamykamy okrążenie, wkuwając się w trzecie oczko. Robimy oczko ścisłe. Następny rząd. 3 oczka łańcuszka na słupek. 2 oczka na poprzeczkę. Nawijam nitkę. Wkuwam się tutaj w ten słupek z poprzedniego rzędu i robię słupek. I 2 oczka na poprzeczkę. Nawijam nitkę. Wkuwam się w słupek z poprzedniego rzędu i robię słupek. 2 oczka łańcuszka. Słupek nad słupkiem. 2 oczka łańcuszka. Słupek nad słupkiem. 2 oczka łańcuszka. Tak to wygląda. Przeróbcie to do końca okrążenia, a potem jeszcze musicie zrobić 4 takie same rzędy. Zobaczcie, ja już przerobiłam. Zrobiłam ostatni słupek nad słupkiem, 2 oczka łańcuszka i teraz połączę się, wbijając tutaj w trzecie oczko i zrobię oczko ścisłe.
Tak to wygląda. Mamy w tej chwili raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 takich rzędów. 6 rzędów tych okienek. Teraz zaczniemy kolejne okrążenie. Tutaj przejdziemy sobie oczkiem ścisłym na tą poprzeczkę. Wbijamy się pod spód i robimy półsłupek. I 5 oczek łańcuszka. 3. Chwytamy za poprzeczkę. Półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Za poprzeczkę chwytamy. Półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Za poprzeczkę chwytamy. Półsłupek. 5 oczek łańcuszka. I znów za poprzeczkę i robimy półsłupek. Tym razem powstaje nam taka falbanka. Przeróbcie to do końca okrążenia. Zobaczcie, ja już przerobiłam. Mam tutaj 5 oczek łańcuszka. Zamykamy okrążenie, wkuwając się w ten pierwszy półsłupek, od którego zaczynaliśmy. I robimy oczko ścisłe. Teraz tu wbijemy się pod spód, pod ten łuczek, oczko ścisłe. I robimy 3 oczka łańcuszka na słupek. Nawijam nitkę, wbijam się pod spód, robię słupek nie do końca przerobiony. Nawijam nitkę, wbijam się pod spód, robię słupek nie do końca przerobiony. I teraz przez wszystkie 3 nitki. 3 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę, chwytam tutaj, wbijam się tutaj pod ten sam łuk i robię 3 słupki nie do końca przerobione. I przez wszystkie nitki. Powstaje nam taki motyw. Teraz robię oczko łańcuszka, nawijam nitkę, chwytam za kolejny łańcuszek i robię zwykły słupek. Oczko łańcuszka. Nawijam nitkę, przechodzę na kolejny łuk i znów przerabiam 3 słupki nie do końca przerobione. Czyli 3 słupki przerabiam razem. I przez wszystkie nitki. 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę i w tym samym miejscu znowu robimy 3 słupki nie do końca przerabiane. I przez wszystkie nitki. Tak to nam wygląda. Oczko łańcuszka, nawijam nitkę, przechodzę na kolejny łuk i robię słupek. Oczko łańcuszka, nawijam nitkę, na kolejnym łuku znowu przerabiam 3 słupki razem. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę i jeszcze raz w tym samym miejscu 3 słupki razem. I przez wszystkie nitki. Oczko łańcuszka, na kolejnym łuku robię zwykły słupek i znów oczko łańcuszka. I tak na przemian, zobaczcie, powstaje nam wzorek. Przeróbcie tak całe okrążenie. Już przerobiłam dookoła.
Na ostatniej falbance mam słupek i jedno oczko łańcuszka. Teraz zamkniemy okrążenie, wkuwając się tutaj w czubek tego naszego pierwszego wzoru i robimy oczko ścisłe. Następne okrążenie. Przechodzimy tutaj pod łuk oczkiem ścisłym i robimy dokładnie taki sam wzór. Czyli 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę, wkuwam się pod spód, robię słupek, nie do końca przerobiony i jeszcze jeden słupek nie do końca przerobiony. Teraz przez wszystkie nitki 3 oczka łańcuszka i jeszcze 3 słupki przerobione razem w tym samym miejscu. Przez wszystkie nitki. 2 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę, wkuwam się w słupek z poprzedniego rzędu, robię słupek. 2 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę i tu nad tym motywem znowu robię motyw. 3 słupki przerobione razem. 3 oczka łańcuszka i 3 słupki przerobione razem. I 2 oczka łańcuszka. Słupek nad słupkiem. 2 oczka łańcuszka. Zobaczcie, tak to wygląda. I przeróbcie to okrążenie do końca. I ja już przerobiłam. Tak wygląda. Tutaj zrobiłam słupek nad słupkiem i 2 oczka łańcuszka. Teraz zamykamy okrążenie, znowu wkuwając się tutaj w czubek i robimy oczko ścisłe. Mamy 2 okrążenia tego wzoru. Teraz zrobimy trzecie, ostatnie okrążenie z tym wzorem oczywiście. Przeszliśmy oczkiem ścisłym tutaj pod łańcuszek i znów robimy tak samo. 3 oczka łańcuszka i jeszcze 2 słupki nie do końca przerobione. Teraz przez wszystkie nitki 3 oczka łańcuszka i jeszcze raz to samo w tym samym miejscu, czyli 3 słupki przerobione razem. I znowu 2 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę, słupek nad słupkiem, 2 oczka łańcuszka i znów motyw nad motywem. 3 oczka łańcuszka. I teraz przez wszystkie nitki. 2 oczka łańcuszka, słupek nad słupkiem, 2 oczka łańcuszka, motyw nad motywem. Dwa oczka łańcuszka, słupek nad słupkiem i 2 oczka łańcuszka. Zobaczcie, pięknie się prezentuje ten wzór. Przeróbcie tak do końca okrążenia. Już przerobiłam to okrążenie. Znowu zrobiłam słupek nad słupkiem, 2 oczka łańcuszka i zamkniemy, wkuwając się tutaj w czubek. Oczko ścisłe. Zaczniemy teraz ostatni rząd
naszej pierwszej części dzwonka. Przejdziemy oczkiem ścisłym na poprzeczkę. Robimy 3 oczka łańcuszka na słupek. Przytrzymamy sobie paznokciem to trzecie oczko. Zrobimy 3 oczka łańcuszka na pikotek. Wkuwamy się teraz tutaj w to oczko, które przytrzymywaliśmy sobie. Robimy oczko ścisłe. Teraz 2 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę, wkuwam się pod spód, robię słupek. I 3 oczka łańcuszka na pikotek. Chwytamy tutaj za te 2 niteczki. Przeciągamy oczko ścisłe. W ten sposób powstają nam pikotki. 2 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę, jeszcze raz słupek w tym samym miejscu i znów robimy pikotek z 3 oczek łańcuszka. Chwytamy za 2 nitki. Przeciągamy. I 2 oczka łańcuszka. I jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Pikotek z 3 oczek łańcuszka. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Z tym, że tutaj już pikotki nie robimy. Zobaczcie. Mamy tutaj w sumie słupków 1, 2, 3, 4, 5 słupków i 1, 2, 3, 4 pikotki. Teraz wbijamy się tutaj w ten słupek z poprzedniego rzędu i robimy półsłupek. Nawijamy nitkę, przechodzimy pod kolejny łuk, robimy słupek i 3 oczka łańcuszka na pikotek. Chwytamy za 2 nitki, przeciągamy oczko ścisłe. 2 oczka łańcuszka. Robimy słupek w tym samym miejscu i znów 3 oczka łańcuszka na pikotek. Chwytamy za 2 nitki, przeciągamy oczko ścisłe. 2 oczka łańcuszka, trzeci słupek w tym samym miejscu i trzeci pikotek robimy z 3 oczek łańcuszka. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę, czwarty słupek i pikotek. Oczko ścisłe, 2 oczka łańcuszka, 5. słupek, chwytamy słupek z poprzedniego rzędu, robimy półsłupek. Tak to wygląda. Pokażę jeszcze raz. Nawijam nitkę, chwytam za łuk, robię słupek i 3 oczka łańcuszka na pikotek. 2 oczka łańcuszka, kolejny słupek, 3 oczka łańcuszka na pikotek, 2 oczka łańcuszka, słupek, 3 oczka łańcuszka na pikotek, 2 oczka łańcuszka, słupek, 3 oczka łańcuszka na pikotek, 2 oczka łańcuszka i słupek.
Teraz chwytamy za słupek z poprzedniego rzędu i robimy półsłupek. Zobaczcie. Tak to ma wyglądać. Czyli mamy tutaj po 4 pikotki. I tak przeróbcie do końca całe okrążenie. I już dobrnęłam do końca. Zobaczcie, zrobiłam tutaj półsłupek nad słupkiem i teraz, żeby zakończyć nasze okrążenie, musimy się tutaj wbić w ten słupek z 3 oczek, od którego zaczynaliśmy. Czyli tu pod tym pikotkiem się wbijamy w to 3 oczko i robimy oczko ścisłe. Teraz przerobimy sobie jeszcze z 2 oczka łańcuszka. Nitkę obcinamy i chowamy. Ja sobie ją zaraz schowam, ale zobaczcie. Mamy już dzwoneczek i to jest ta wersja stara dzwoneczka. Oczywiście zmieniłam tutaj trochę górę. W tym starym było troszeczkę inaczej. Oczywiście ten stary filmik również jest dostępny na YouTubie. I jak ktoś chce, po prostu usztywnia sobie i może zostawić sobie taki dzwoneczek pojedynczy. On wygląda pięknie. Bardzo się podoba ludziom. Dużo ludzi korzysta z tego mojego wzoru. Szkoda tylko, że nie wszyscy podają autora, publikując na przykład w mediach społecznościowych. No ale cóż, takie życie jest, no. Dobrze, i teraz tak. Zrobiliśmy sobie ten dzwoneczek. Aha, dodam jeszcze, że tu na dole, w opisie, pod filmem, jak sobie rozwiniecie, umieszczę Wam jeszcze link właśnie do tego starego dzwoneczka. Umieszczę Wam link do filmu z aniołkiem, który ma dokładnie ten sam wzór. Jest przepiękny, również bardzo się ludziom podoba. I również w tym aniołku możecie zrobić sukienkę w ten sam sposób jak dzwonek. Możecie zrobić sukienkę właśnie wzorem pojedynczym lub właśnie w ten sam sposób. Dokładnie jak będziemy tutaj robić teraz ten dzwonek podwójny. Oraz umieszczę Wam jeszcze link do bombki w takim samym wzorem. Mam już też w planach bombkę również z takim samym wzorem, ale troszeczkę zmodyfikowaną i jak zdążę, to również nagram Wam filmik. Także taki komplecik sobie będziecie mogli stworzyć. A teraz zaraz Wam pokażę, jak zaczniemy robić tutaj tą drugą część naszego dzwonka. Robimy pętelkę na szydełku. Bierzemy nasz dzwoneczek i teraz tak, tutaj gdzie zaczynaliśmy, zobaczcie, to widać, są takie oczka łańcuszka, o, będzie Wam łatwiej, tu gdzie zaczynaliśmy, gdzie idą te oczka łańcuszka i teraz tak, tu jest ten pierwszy słupek, od którego zaczynaliśmy, wbijemy się tu przed tymi właśnie łańcuszkami, prawda, które zastępowały nam słupek. Nie za, a przed. Tutaj raz, 2, 3, 4 w 5. okienku. Wbijemy się, zaczepimy nitkę, czepimy oczko łańcuszka, tą nitkę sobie będziemy od razu wrabiać. Wbijemy się jeszcze raz pod spód i zrobimy półsłupek na tej poprzeczce. Na tej poprzeczce właśnie. O. Zobaczcie, zaczepiliśmy. Chcę pokazać Wam, do tego wyjęłam, żeby się dobrze widzieli. Na tej 5. poprzeczce. I będziemy robić dokładnie tak samo ten wzór. Czyli 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Przechodzimy tutaj na kolejną poprzeczkę. Robimy półsłupek i 5 oczek łańcuszka. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę, robimy półsłupek i 5 oczek łańcuszka.
Na kolejną poprzeczkę przechodzimy, robimy półsłupek i 5 oczek łańcuszka. Na kolejną poprzeczkę przechodzimy, robimy półsłupek i 5 oczek łańcuszka. Zobaczcie, powstaje nam falbanka w tym miejscu. O. Przeróbcie tą falbankę do końca okrążenia. Już przerobiłam falbankę dookoła. Tutaj mam 5 oczek łańcuszka i wpływam się w ten pierwszy półsłupek, od którego zaczynaliśmy, i zrobię oczko ścisłe. I dalej będziemy przerabiać tak samo, jak robiliśmy tutaj. Tylko musicie zwrócić uwagę, ale to zaraz powiem. Tą nitkę będziemy dalej chować, czyli tak, przejdziemy oczkiem ścisłym pod ten łańcuszek i robimy 3 oczka łańcuszka i jeszcze 2 słupki nie do końca przerobione i przez wszystkie nitki 3 oczka łańcuszka, w tym samym miejscu się wbijamy i robimy 3 słupki przerobione razem. Cały czas właśnie tą nitkę tutaj jeszcze sobie wrabiam, a resztę obetniemy. O. Mamy ten sam motyw. Oczko łańcuszka, nawijam nitkę, chwytam za kolejny łańcuszek i robię słupek. Oczko łańcuszka, przechodzę na kolejny łańcuszek i robię znowu 3 słupki przerobione razem. Trzy oczka łańcuszka i 3 słupki przerobione razem w tym samym miejscu, na tej samej poprzeczce. Oczko łańcuszka, słupek nad kolejnym łańcuszkiem. Oczko łańcuszka, nad kolejnym łańcuszkiem, znowu motyw z 3 słupków przerobionych razem. 3 oczka łańcuszka, 3 słupki przerobione razem. Oczko łańcuszka i słupek nad kolejnym łańcuszkiem, tak. I oczko łańcuszka. Zobaczcie, powstaje nam taki sam wzorek, od którego zaczynaliśmy. I on powinien Wam wyjść. Motywy powinny być nad słupkami, a nad motywami powinny być słupki. Czyli tak na przemian. Słuchajcie, więc znacie już ten motyw, ten sposób wykonania, więc zróbcie go do samego końca okrążenia. Ja już przerobiłam dookoła ten nasz wzór. Mam tutaj jedno oczko łańcuszka i zamykamy, wkuwając się tutaj w czubek, oczko ścisłe. Teraz przejdziemy na łańcuszek i znów zrobimy motyw nad motywem. Dwa oczka łańcuszka, słupek nad słupkiem, 2 oczka łańcuszka, motyw nad motywem.
2 oczka łańcuszka, słupek nad słupkiem i 2 oczka łańcuszka. Zobaczcie i przeróbcie tak do końca okrążenia. Już przerobiłam to okrążenie, słupek nad słupkiem, 2 oczka łańcuszka. Zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym. I zrobimy ostatni rząd. Przechodzimy tu na łańcuszek. Robimy 3 oczka łańcuszka na słupek. Przytrzymujemy paznokciem to trzecie oczko i znów robimy 3 oczka łańcuszka na pikotek. Wkuwamy się w to trzecie oczko. Robimy oczko ścisłe. 2 oczka łańcuszka. W tym samym miejscu robimy słupek. 3 oczka łańcuszka. Na pikotek. 2 oczka łańcuszka. Słupek w tym samym miejscu. I pikotek. 2 oczka łańcuszka. Słupek w tym samym miejscu. I pikotek. 2 oczka łańcuszka i słupek w tym samym miejscu. Czyli dokładnie tak samo jak ta dolna falbanka. Mamy w tej chwili 4 pikotki. Chwytamy tutaj za słupek, robimy półsłupek. Nawijam nitkę, przechodzę tutaj nad ten motyw i znów robię słupek i pikotek. Dwa oczka łańcuszka, słupek i pikotek. Już nie będę dalej pokazywać, bo wiecie, bo to jest dokładnie tak samo jak był ten dół. Tak? Przeróbcie to do końca okrążenia. I dobrnęłam już do końca. Zrobiłam tu na końcu znowu półsłupek nad słupkiem i połączę się, zamykając okrążenie tutaj z tym pierwszym słupkiem, od którego zaczynaliśmy. Znowu wbijamy, chyba sobie wbiłam w pikotek zamiast w słupek, wbijamy sobie tu oczka ścisłe, 2 oczka łańcuszka, nitkę obcinamy, zobaczcie, a ja sobie za chwilę tą nitkę schowam. Tak wygląda nasz dzwoneczek, ślicznie, taka falbaneczka. Dodam tylko, że właśnie w ten sposób, w bardzo podobny sposób wykonywałam falbanki w tej mojej sukience, o którą nieraz pytacie i widzicie tam w mojej relacji jest, którą wykonywałam dla dziewczynki do chrztu. Właśnie w podobny sposób wykonuje się falbanki do sukienek. O. Tak to wygląda. Teraz sobie go usztywnimy. Usztywniamy w krochmalu ługa albo w krochmalu ługi z klejem Wicol. To przeważnie łączę i mieszam tak w proporcji 1 do 1. Można też usztywnić mieszaniną cukru i wody. Każdy sobie tam wybierze swoją metodę. I później jak usztywnimy ten dzwoneczek, dopiero będziemy montować tutaj tą kuleczkę. Oczywiście można mieć dzwonek bez tego środka, ale ja zaraz pokażę Wam, jak ja to robię. Czyli tak, przygotowujemy sobie koralik.
Jeżeli nie macie koralika, może to być kuleczka styropianowa, obrobiona tak samo jak główkę do aniołków, albo po prostu zrobić sobie tak samo jak główka do aniołka, kuleczkę i wypełnić sobie watą. I teraz tak, robimy pętelkę na szydełku i 42 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 oczka. Oczywiście to jest liczba, którą możecie sobie dostosować sami. I teraz tak, wyciągam tu nitkę więcej trochę. Biorę koralik. Wkładam szydełko. Chwytam za tą nitkę, która nam tu została i przeciągam sobie. O. Przeciągam. Tu wyciągnęłam sobie ten łańcuszek, no i zawiążemy sobie guzełek. O. Na tym tutaj łańcuszku oczywiście, żeby on był grubszy. Z 2-3 razy, w zależności od tego, jaką macie dziurkę. Mi wystarczy chyba tu 2. Zaraz zobaczymy. Już się trzyma. Tu jeszcze poprawię tylko tą końcóweczkę. Albo właściwie to już wystarczy. Obetniemy nitkę. I już nam serduszko wisi. Teraz tak, tu mamy wyciągniętą nitkę, tak więcej, niech sobie będzie. Tutaj obetniemy też kawałek dalej. Zrobię sobie tutaj taką pętelkę, żeby mi było łatwiej przeciągnąć. O, zobaczcie. O. Mam pętelkę. I po prostu tak, ten dzwoneczek już po usztywnieniu będziemy zakładać właśnie to. A pokażę Wam tylko, w jaki sposób to zakładam. Teraz na miękkim, bo nie mam usztywnionego, ale po prostu jak będziecie mieć już usztywniony, będziecie tak wbijać się tutaj pomiędzy jednym, chwytacie tutaj i przeciągamy. Ojejku, na sztywnym trochę lepiej to jest w sumie, ale chcę Wam już pokazać. Chwytamy za tą jedną pętelkę i przeciągamy. O, mamy. Czyli tak w tym miejscu i po przeciwnej stronie między słupkami też się wbijemy między słupki i teraz tutaj chwycimy za tą pętelkę i również przeciągamy. To wszystko nam się ładnie tu przeciągnie. O, zobaczcie. W ten sposób, oczywiście cały czas mówię, jak to będzie już usztywnione. I tu sobie zawiążemy. I potem nitkę tu obetniemy. I w ten sposób o, będziemy mieć naszą tą. Dobra, ja sobie to wyjmę, ponieważ dopiero muszę usztywnić i wtedy założę tą kuleczkę. Także w ten sposób to robimy. Jeżeli podobają Wam się moje filmiki, proszę o łapkę w górę i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję też za wszystkie lajki i za komentarze. Pozdrawiam, cześć! Zobaczcie, a w ten sposób usztywniam ten dzwoneczek. Widzicie, o.
na styropianowej formie i tak tu podpinam tą górną część. Na tych igiełkach pociągam do góry, a tutaj normalnie, klasycznie.